Podczas pracy nad tym odcinkiem aż mi się serio zrobiło wstyd, że tak mało wiedziałem o tym samolocie. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Początkiem dzisiejszej historii nietypowo będzie wspomnienie pucharu hrabiego Henri'ego Duc de la Meurthe. To był francuski potentat przemysłowy zwany wówczas naftowym królem Europy, który nagrodami pieniężnymi kusił różnych śmiałków do podejmowania wyzwań związanych z automobilizmem i lotnictwem. To było sprytne posunięcie z jego strony, dlatego że z jednej strony działy się ciekawe rzeczy, rozwijały różne maszyny, ale również rozwijały się silniki spalinowe, no a kto mógł mieć w tym większy interes niż producent paliw. W kategorii lotów prędkościowych dla maszyn cięższych od powietrza pierwszą nagrodę hrabia ufundował w 1909 roku. Wyczyn miał polegać na pokonaniu 200 km i nagradzano lotnika, który poprawił poprzedni rekord o co najmniej 10%, jak również każdego, czyj wynik nie został pobity przez 8 miesięcy. Jeżeli ktoś poprawił swój czas 3 razy z rzędu, otrzymać miał na stałe taki puchar, imponujące dzieło sztuki warte wówczas 10 000 franków. Nagrody przyznawano z przerwami w latach 1909-1936, a co też istotne, zawody ograniczały pojemność skokową silników do 8 litrów, kierując konstruktorów na drogę tworzenia raczej lekkich maszyn. Nas interesują dzisiaj głównie lata 1934-36, kiedy zawody wygrywały samoloty marki Caudron. Starszy model C450 ze stałym podwoziem i nowszy C460 z podwoziem chowanym, który podczas zawodów przekroczył średnią prędkość 443 km na godzinę. I na tych wyścigowych maszynach ich konstruktor Marcel Riffard oparł samolot, który dzisiaj Wam pokażę. Ten lekki myśliwiec Caudron Cyclone udostępniony został do filmu przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, partnera odcinka. Prototyp oznaczony C710 oblatano w 1936 roku. Miał 540-konny silnik, stałe podwozie i 2 działka. Jak przystało na wyścigowy rodowód, latał szybko, ale rozczarowała prędkość wznoszenia. Caudron osiągał wysokość 4000 metrów w czasie, po którym Messerschmitt 109E był o połowę wyżej. Ten prototyp został zniszczony w wypadku w 1938 roku. W 1937 roku w powietrze wzbiła się wersja C713 ze zmodyfikowanym statecznikiem i chowanym podwoziem. Samolot miał prędkość wznoszenia około 7 metrów na sekundę, czyli zdecydowanie za mało. Przekraczał natomiast 450 km na godzinę, a w nurkowaniu osiągał aż 700. Jego elementy, w tym mocno niekompletny kadłub, zachowały się do dzisiaj. Ostatecznie zmieniono skrzydła na skrzydła mające inny profil i mieszczące w sumie 4 karabiny maszynowe. Powstała w ten sposób wersja C714. Oto jej publiczna prezentacja, a zdjęcie, które widzimy, co ciekawe, jest jedynym znanym zdjęciem tego samolotu w locie. Zadowalające osiągi, ale głównie w locie poziomym chodziło o tę prędkość rzędu 470 km na godzinę i niskie koszty produkcji zadecydowały o tym, że samolot skierowano do produkcji seryjnej. Seryjna wersja oznaczona była Caudron CR714C1 Cyclone. Dodana literka R pochodzi od zakładów Renault, dlatego że firma Caudron była zbyt mała, żeby sprostać potrzebom seryjnej produkcji myśliwca i samoloty powstawały przy wsparciu marki Renault. Oto jak wygląda Cyclone. Samolot jest w dużej mierze konstrukcji drewnianej, co było podyktowane ideą wdrożenia lekkiego myśliwca, nieobciążającego przemysłu zapotrzebowaniem na strategiczne surowce, jakimi były metale, a także dającego się produkować przez stosunkowo nisko wykwalifikowaną kadrę robotniczą. Kadłub oparto na drewnianej kratownicy wykorzystującej robinię akacjową, czyli grochodrzew, nie mam pojęcia co to jest, i świerk, a jej boki zostały pokryte sklejką brzozową i płótnem. Z kolei profile stanowiące górną i dolną część kadłuba wykonane są z arkuszy blachy magnezowej. Niezachowane w tym egzemplarzu łoże silnika było chromowo-molibdenowe. Między silnikiem a kabiną pilota mieścił się zbiornik paliwa. Miał konstrukcję samouszczelniającą i otoczony był metalową siatką. Jego pojemność wynosiła 205 litrów, co dawało samolotowi około 900 km zasięgu. Co ciekawe, ściana ogniowa była w tym samolocie między zbiornikiem a silnikiem. Tam była wręga wzmocniona azbestem, z kolei wręga między zbiornikiem a kabiną pilota była drewniana. W przedniej części kadłuba znajdziemy też drzwiczki dające dostęp do tylnej strony tablicy przyrządów i wzmacniacza instalacji radiowej. Pusty samolot ważył 1450, a jego maksymalna masa startowa to 1700 kg. Jednomiejscowa kabina jest dość daleko od przodu samolotu. Pilot siedział za skrzydłem. Powodowało to bardzo ograniczoną widoczność do przodu, kiedy samolot kołował lub się wznosił, a sytuacji nie poprawiały liczne ramki na oszkleniu.
Dobrze było widać na boki i w dół, a jak ktoś dał radę się odwrócić, to producent zadbał o przeszklenie za kabiną. Ciekawostką jest, że w jednym z najbardziej radykalnych wyścigowych kudronów, niesamowitym typie 561, zastosowano takie same szyby, ale przed kabiną, w celu zapewnienia jakiejkolwiek widoczności do przodu z kabiny wpisanej w jednobryłowy kadłub. W cyklonie boczne szyby odsuwały się w dół, a wnęka, do której się chowały, wykonana była z metalu. Górny element oszklenia był awaryjnie odrzucany w taki sposób, że pociągnięcie dźwigni rozpinało metalowy pas na jego przedniej krawędzi. Tylne przeszklenie jest różne z dwóch stron. Po prawej dwuczęściowe, a po lewej czteroczęściowe, co spowodowane jest koniecznością wykonania otwieranych elementów zapewniających dostęp do wnęki na radiostację. To była radiostacja Radio Industrie 537 i podobno można też tam było wsadzić jakiś bagaż niewielki. Fotel pilota był regulowany, a za nim umieszczono płytę pancerną, ale na tyle wąską, że trzeba było prosto siedzieć, żeby spełniła swoje zadanie. Przez wręgę obok płyty można dostać się do butli na 1000 litrów tlenu. Centralnym elementem tablicy przyrządów był kontroler lotu Baudin. Łączył w sobie prędkościomierz o zakresie od 120 do 700 km na godzinę, zakrętomierz, chyłomierz poprzeczny, chyłomierz podłużny i nietypowy, rzadko dzisiaj spotykany, o ile w ogóle, suwakowy wariometr. Dla niższych prędkości zabudowano osobny prędkościomierz w miejscu lepiej widocznym podczas podchodzenia do lądowania. Miał on zakres od 60 do 200 km na godzinę. Trzeba było podchodzić do lądowania z prędkością 160, a przyziemiać z prędkością 115 km na godzinę. Czas odmierzał zegar 8-dniowy, ale jak to zwykle bywa w przypadku zegarów, które działają również poza samolotem, z tego egzemplarza został on wymontowany. Czyli między moimi odcinkami obecnie trzeba byłoby taki zegar bardzo dużo razy nakręcić, żeby się doczekać. Tym bardziej doceniam wsparcie mojego kanału na platformie Patronite, a głównymi patronami tego odcinka zostali Maciej Domański, Krzysztof Matysek, Kacper Stępień, Jakub Kulecki, Maksym Grabarczyk, Dawid Żazonka, Erka Milce, Daniel Gerlach, Kuba Janowicz, Jakub Jamrus i TM. I za to wsparcie, jak zawsze, serdecznie dziękuję. Co ciekawe, niektóre z tych przyrządów miały opcję oświetlenia nocnego, ale raczej zastosowano przez producenta przyrządu z myślą o innym samolocie, dlatego że Cyclone nie był przystosowany do lotów nocnych, nie taka była doktryna użycia tych myśliwców i nie miał on też żadnego zewnętrznego oświetlenia. Manetka gazu przesunięta do tyłu oznaczała dużą moc, co jest zgodne z układem stosowanym w ówczesnej Polsce, jednak z jakiegoś powodu, wedle Czesława Główczyńskiego, Polacy latający na cyklonach musieli przyzwyczaić się m.in. do inaczej działającego gazu. Za to na pewno trzeba się było przyzwyczaić do wysuwania anteny. Były dwa maszty antenowe, jeden na górze, drugi na spodzie kadłuba i ten dolny nie mieścił się nad ziemią, kiedy samolot nie leciał. Po starcie trzeba było wysunąć je korbką, a przed lądowaniem nie zapomnieć o tym, żeby je schować. Usterzenie poziome jest drewniane, kryte sklejką, a ster wysokości metalowy kryty płótnem. Klapka wyważająca zamontowana jest na stałe. Szczelina między statecznikiem a sterem wysokości zamaskowana była paskiem metalu. Statecznik pionowy i ster również są konstrukcji drewnianej, krytej sklejką. Jedynie górną i dolną część steru kierunku pokryto metalem. Część samolotów miała klapkę odciążającą, ten jak widać jej nie ma. Przejście usterzenia w kadłub było oprofilowane profilem magnezowym. Silnik samolotu to Renault 12R, 19-litrowa, 12-cylindrowa jednostka w układzie odwróconego V, chłodzona powietrzem i doładowana mechanicznie. Jej moc nominalna to 450 koni mechanicznych, ale awaryjnie można było przez 3 minuty wykrzesać z tego silnika 507 koni. Silnik oparto na koncepcji połączenia ze sobą dwóch 6-cylindrowych jednostek Renault 6Q, czyli silników takich jak ten. W opisach pojawia się na zmianę zastosowanie silnika w odmianie R01 i R03, ale jedyna różnica między nimi jest taka, że R03 miał gaźnik odporny na ujemne przeciążenia. Wlot powietrza z regulowaną chłodnicą oleju jest pod silnikiem, a zasłonki chłodnicy pilot regulował ręcznie. Zwykle ta regulacja polegała na zostawieniu zasłonek w pełni otwartych, dlatego że silnik miał tendencję do przegrzewania się, a to niestety w połączeniu z mało wytrzymałym wałem korbowym prosiło się o poważną awarię. Mniej niebezpieczny, ale również uciążliwy bywał zawodny rozrusznik. Silnik oparto na łożu, do którego mocowany był on 6 punktami amortyzującymi wibracje systemu Repousseau. Samolot miał trójłopatowe metalowe śmigło Ratier o zmiennym elektrycznie skoku. Było to rozwiązanie nieznane polskim pilotom myśliwskim, a do tego jeszcze z wadliwym mechanizmem. Panel śmigła w kabinie pozwalał na regulację skoku łopat ręcznie lub automatycznie. Ten panel w tym samolocie się nie zachował, a zmiana skoku realizowana była przez elektryczny silniczek, który znajdował się przed śmigłem pod kołpakiem.
Wśród notorycznych usterek tego samolotu nie pojawia się na szczęście problem z pożarami, ale gdyby pożar wystąpił, to w gotowości czekała gaśnica. Zawierała ona 2 kg bromometanu, który kierowany był na gaźnik, pompę paliwa i iskrowniki. Uruchomienie gaśnicy mogło nastąpić ręcznie, ale jeżeli pilot tego nie zrobił, to była ona także uruchamiana przez pirotechniczne wyzwalacze po pojawieniu się ognia pod maską. Osłony silnika były z blachy magnezowej, ale nie zachowały się i cała przednia część w tym samolocie jest odtworzona współcześnie na dużej drukarce 3D. Kamuflaż na poszczególnych elementach okapotowania nie pasuje do siebie wzorem, ale to jest zgodne z prawdą historyczną. I tu też uwaga dla modelarzy. Z każdej strony wychodziło po 6 rur wydechowych, ale rury z lewej strony były przesunięte do tyłu względem strony prawej, czyli po przeciwnej stronie zaczynały się one za tym zamkiem. Oryginalna górna osłona była wiotka, wzmacniana była tylko na krawędziach i podczas nurkowania potrafiła się wgnieść lub oderwać. Mówiąc o silniku, warto wspomnieć, że opracowano też samolot w wersji C760, który miał włoski silnik Isotta Fraschini Delta RC40 o mocy 700 kilkudziesięciu koni mechanicznych i to podobno miało osiągi porównywalne z Messerschmittem 109, ale samolot ten nie trafił do produkcji seryjnej. W zasadzie to do nieseryjnej też nie trafił. Testowano też 800-konnego 16-cylindrowego Renault 626. Osiągi samolotu z tym silnikiem opisywane były jako wspaniałe, ale niestety silnik się zatarł i projekt upadł. Nie zdążono też oblatać wersji z 500-konnym 12-cylindrowym Renault 468, ani wariantu z przeciwbieżnymi śmigłami. Eksperymenty udowodniły, że ten samolot bez istotnych zmian w konstrukcji płatowca nie nadaje się do zabudowania mocniejszego silnika niż pierwotnie zastosowany. Skrzydło Cyclona jest jednoczęściowe, drewniane, dwudźwigarowe z pracującym poszyciem ze sklejki brzozowej. Dwumetrowy centropłat ma obrys prostokątny, bez wzniosu, a części zewnętrzne mają wznios 5 stopni. Z metalu wykonano konstrukcję lotek pokrytą płótnem. Mechanizację stanowią klapy krokodylowe o metalowym szkielecie i magnezowym pokryciu obejmujące gondolki uzbrojenia. Wykorzystano blachę falistą i zawiasy taśmowe. Wskaźnikiem położenia jest blaszka na lewej klapie, widoczna z kabiny tylko gdy klapy są w górze. Wychylenie o maksymalny kąt 45 stopni realizowano dźwignią. Oś klap widać w przerwie między skrzydłem a kadłubem. W nasadzie prawego skrzydła był 24V akumulator, a po drugiej stronie magnezowy zbiornik oleju, do którego wlewano 15 litrów i sprawdzano jego poziom bagnetem. Obok wnęk na akumulator i olej mamy wzierniki dające dojście do osi obrotu podwozia. Pod lewą końcówką skrzydła znajdziemy zamykany punkt uziemiania. Przejście skrzydła w kadłub to profil z magnezu. Rozpiętość Cyclona wynosiła 8,95 m, a powierzchnia nośna 16 m2. Myśliwiec stoi na stalowym podwoziu marki Messier z amortyzatorami patentu BIA. Okazało się ono niestety zawodne i skomplikowane. Podwozie było chowane hydraulicznie, a w położeniu zamkniętym, jak również opuszczonym, golenie utrzymywane były na swoim miejscu przez elektryczne zamki. W razie awarii pompy hydraulicznej pilot dysponował zapasową ręczną. Zbiornik oleju był poza amortyzatorem, a amortyzator podczas chowania podwozia był ściskany o 10 cm przy maksymalnym skoku wynoszącym 275 mm. Blachy pokryw stykały się wówczas ze sobą, ale później wdrożono wersję z jednoczęściową pokrywą, spod której opona wystawała niżej. Hamulce bębnowe uruchamiano dźwignią na drążku. Ciekawie wyglądają też te miniaturowe chlapacze, czy w zasadzie nadkola. Chroniły one wnęki chowania kół, w których widzimy przewody. Żółte paliwowe, niebieskie pneumatyczne i brązowe hydrauliczne. Izolacja instalacji elektrycznej była biała, ale po latach odbarwiła się na zielono. Z tyłu znajdziemy amortyzowaną płozę, a w niektórych egzemplarzach nartę, z oczkiem do kotwiczenia i możliwe, że również do holowania samolotu po ziemi. Prototyp Cyclona miał dwa 20 mm działka Hispano-Suiza HS-9 z zapasem po 60 naboi. W seryjnym samolocie zastosowano gondolki z łącznie 4 karabinami MAC wzór 34 kalibru 7,5 mm. Samolot chwalony był za koncentrację ognia, a każdy z karabinów mógł wystrzelić 20 pocisków na sekundę. W gondolkach było łącznie 1200 pocisków, czyli zapas na 15 sekund ognia. Przeładowanie i uruchamianie broni było pneumatyczne. O zapasie amunicji informowały zegarowe liczniki. Otwarcie gondolek pozwalało na opuszczenie karabinów pionowo pod skrzydła, co pozwalało na serwis uzbrojenia w 20 czy 25 minut bez konieczności późniejszego ponownego ustawiania zbieżności.
Pilot dysponował celownikiem OPL-31, a jako rozwiązanie zapasowe zastosowano również tradycyjny celownik przed kabiną. Ciemna szybka od celownika OPL-31 zamontowana była przed oszkleniem kabiny. Pod skrzydłem, ale to tylko do celów szkoleniowych, można było zamontować fotokarabin Debris 65 połączony z czerwoną lampką informującą o końcu filmu. Rozwojowa wersja myśliwca miała mieć 6 karabinów wspomnianego typu lub uzbrojenie powstałe z połączenia działek i karabinów. A teraz opowiem, dlaczego ten samolot jest bardzo ważny dla historii lotnictwa polskiego. Na przełomie roku 1939 i 1940, czyli po upadku Polski, wielu lotników dotarło do Francji, która wówczas była formalnie w stanie wojny z Niemcami, natomiast trwał okres zwany dziwną wojną, po polsku, po niemiecku na to się mówi Sitzkrieg, która polegała na tym, że wrogie armie stacjonujące po dwóch stronach frontu de facto ze sobą nie walczyły. Jednocześnie od listopada 1939 roku na północy trwała wojna w Finlandii, która została napadnięta przez Związek Radziecki. Francuzi dysponujący lepszymi maszynami niż Cyklony uznali, że zrobią z nich następujący użytek. Sprzedadzą część Finom, a także utworzą tzw. dywizjon fiński, czasami nazywany w literaturze finlandzkim, który będzie złożony z Polaków latających na kudronach Cyklonach, którzy będą wysłani do Finlandii, żeby wesprzeć ją w walce ze Związkiem Radzieckim. Niestety plan ten się nie udał, dlatego że w marcu 1940 roku Finlandia ze Związkiem Radzieckim zawarły pokój, a samoloty, które Finowie otrzymali do testów i to już po zakończeniu działań wojennych, okazały się niespełniające ich oczekiwań i tych samolotów Finowie nie zamówili, zatem i kudrony i Polacy pozostali we Francji. Utworzono tam dywizjon o numerze 1 na 145, tzw. warszawski, po francusku jednostka ta nazywała się Groupe de Chasse Polonaise de Varsovie i wyposażony on został w maju 1940 roku w kudrony Cyklony, mimo że spodziewano się i chciano bardziej, żeby trafiły tam samoloty Bloch MB-152. Samoloty dywizjonu otrzymały polskie barwy, wyglądające tak, że na francuskim kamuflażu zamalowano, i to nie zawsze dokładnie, francuskie kokardy, zastępując je szachownicami i to, co ciekawe, są to szachownice wedle wzoru z 1993 roku dopiero, zatem nie jest to prawda, że nastąpiła jakaś profanacja polskiej szachownicy, dlatego że te szachownice w układzie współczesnym również historycznie były namalowane w samolotach, na których Polacy walczyli, czego najbardziej znane przykłady to są właśnie samoloty polskie we Francji, jak również Spitfire Stanisława Skalskiego. To znaczy, jakby to jest moja opinia. Na skrzydłach pozostały francuskie kokardy, a na sterach kierunku barwy flagi francuskiej. Numer samolotu malowano na biało, zależnie od eskadry na ogonie lub na kadłubie. W ogóle Polacy przezywali Cyklona Strzałka. Samolot w barwach polskich, którym ilustrowany jest odcinek, to jest dość duży model zbudowany przez Simona Werbę. Ukończony on został w 2017 roku. Tutaj dla zainteresowanych modelarstwem wyświetlają się teraz dane tego modelu. Niestety model ten na skutek zaburzenia pracy aparatury do zdalnego sterowania został rozbity. Wypadków nie brakowało również podczas eksploatacji pierwowzoru. 19 maja podczas lotu szkolnego zginął podporucznik pilot Witold Dobrzyński. Źródła jako przyczynę tej katastrofy często podają awarię silnika, natomiast Mirosław Ferić, który był jej naocznym świadkiem, twierdzi, że przyczyną był brak paliwa. Jest to możliwe, dlatego że nie doszło do wybuchu. Pilot przeżył moment wypadku, zmarł on w drodze do szpitala. Loty na Cyklonach miały zostać zawieszone, ale jako że blochy nadal nie dotarły, nie było wyjścia i Polacy nadal na nich latali. Techniczne problemy z tym samolotem były takie, że 125 mechaników było w stanie utrzymać w zdolności bojowej jedynie kilkanaście samolotów jednocześnie z pełnego stanu eskadr wynoszącego wedle różnych źródeł od 35 do 47 samolotów. Zamiast instrukcji serwisowych personel techniczny dysponował jedynie folderami reklamowymi producenta, a jedynymi nowymi częściami zamiennymi, jakie dostarczono razem z samolotami, nie wiem dlaczego, było 5 zbiorników paliwa. Pozostałe części trzeba było przekładać z jednego samolotu do drugiego, żeby z kilku niesprawnych zrobić jeden zdolny do lotu. Mimo takich warunków do 27 maja 1940 roku Polacy zostali przeszkoleni na samoloty Kudron Cyklon i okazało się, że to było w samą porę, dlatego że 10 maja Niemcy rozpoczęli pełnoskalową ofensywę na Francję i państwa Beneluxu. Polscy piloci, a mowa tu jest tylko o pilotach samolotu Cyklon z racji tematu dzisiejszego odcinka, w dniach od 3 do 17 czerwca 1940 roku zestrzelili 12 samolotów Luftwaffe, w tym m.in. były 3 Messerschmitty 109 i 5 Messerschmittów 110. Uzyskali także 2 zestrzelenia prawdopodobne. Podczas walk poległo 3 kolejnych polskich pilotów. Porucznik Jan Obuchowski,
podporucznik Lech Lachowicki-Czechowicz i kapral Edward Uchto. 4 lotników zostało rannych. Podczas niemieckiego nalotu na lotnisko Lyon-Bron zginęło 11 członków personelu naziemnego, a 12 zostało rannych. Francja upadła, a Niemcy 22 czerwca z dumą podpisali rozejm w tym samym wagonie, w którym 22 lata wcześniej przypieczętowano ich upadek po I wojnie światowej. Kolejnym etapem szlaku bojowego polskich lotników miały stać się Wyspy Brytyjskie. Zdobytych kudronów Niemcy nie używali. Zostały one zniszczone na ziemi. Polskie szachownice często wycinano jako trofea wojenne. Można też znaleźć na zdjęciach cyklony przemalowane w niemieckie barwy, czego cel jest nie do końca jasny. Opinie, które kojarzymy o cyklonie, generalnie są złe, natomiast jeżeli wczytamy się w źródła, to są one dość mocno rozbieżne. Wacław Król na przykład w swojej książce pisze, że piloci wysuwali wobec nich liczne zastrzeżenia, jak ograniczona widoczność, ciasne kabiny, mniejsza prędkość niż Moranów i liczne usterki silników. Natomiast jeżeli popatrzymy na dane techniczne, to między Cyklonem a Moranem różnicy w prędkości w zasadzie nie było. Wedle wspomnień z tej samej książki, Cyklony wymagały długiego pasa startowego, kabina pilota była ciasna, startery i mechanizmy wciągania i wypuszczania podwozia posiadały liczne wady, samolot powoli nabierał wysokości, silnik przy tym szybko się przegrzewał. Zaletą tych samolotów było natomiast dobre uzbrojenie i mały promień skrętu. Pas startowy dla Cyklona musiał być prawie 3-krotnie dłuższy niż dla P11. Natomiast kwestia nabierania wysokości przez Cyklony wyglądała tak. Minimum kontraktowe dla projektu to było 11,1 metra na sekundę. Prototypy osiągały między 14,6 a 16,7 metra na sekundę, mowa o wznoszeniu do wysokości 4000 metrów i to jest zakres znany polskim pilotom chociażby z PZL-a P11C. Natomiast seryjny Cyklon nie był w stanie przekroczyć wznoszenia 10 metrów na sekundę, a są tabele z danymi mówiące nawet o tym, że wynosiło ono 8,2 metra na sekundę. I ten właśnie parametr był jedną z głównych przyczyn przerwania produkcji myśliwca, którego pilotami poza dosłownie pojedynczymi wyjątkami okazali się sami Polacy. Historyczny egzemplarz ilustrujący ten odcinek to samolot, który zachował się w Finlandii. Ma on numer seryjny 8538, a wojskowe oznaczenie to CA556. Jest to najnowszy fiński numer dla samolotu tego typu. Czyli mamy tu ostatniego z 6 demonstracyjnych kudronów dla Finlandii. Finlandia, wstępnie zainteresowana 50 egzemplarzami, nie zamówiła żadnego, m.in. ze względu na zbyt długi rozbieg wynoszący 280 metrów, czyli za dużo na frontowe warunki skalistego kraju. Finowie dostarczonych demonstracyjnych samolotów używali do września roku 1941, ale nie latały one nigdy bojowo. Samolot w 2015 roku trafił z Finlandii do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Warto odwiedzić to miejsce, dlatego że nie jest to jedyny eksponowany tutaj unikatowy samolot i podobnie jak wiele innych bezcennych eksponatów przeszedł w muzeum renowację. Swastyki, które po wojnie zostały zamalowane, udało się częściowo odzyskać spod przykrywającej je białej farby. Natomiast część, która nie zachowała się, została od zera domalowana w muzeum i specjalnie jej odcień i faktura są trochę inne, żeby odwiedzający nie mieli wątpliwości, gdzie jest materia historyczna, a gdzie współczesna. Zachował się jeszcze kadłub innego egzemplarza Cyklona, który z kolei z Finlandii trafił do Francji. Istnieje też latająca replika w wersji C760 z 600-konnym silnikiem Renault zbudowana przez Jeana Noana. Ma ona historyczny silnik, ale jej powstanie kosztowało 25 000 godzin pracy, to jest 5 razy dłużej niż wyprodukowanie kudrona Cyklona przed wojną.